No siemanko Elson, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Michał Michalski z tej strony. Zajrzymy sobie, co tam słychać na rynku krypto, a nie dzieje się niestety zbyt ciekawie. Mamy tam problemy z hardware walletami, pojawił się nawet jeden airdrop, będzie oczywiście kilka exploitów standardowo i ciekawa drama z Justinem Sunem. Także tradycyjnie nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobrze, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Widzę, że Velvet ostatnio dość dobrze odpalił. Wczoraj były trochę większe wzrosty. Tutaj dzisiaj dalej ciągnie, widzę, że 8%. No ale nie, tu już skorekcił w sumie po tych ostatnich wzrostach. ZRO się również obudziło, chociaż widziałem, że tam mają unlocki, także może właśnie pod to są te wzrosty. Tutaj są ciekawe aktywności, nowe się pojawiły, ale na początku mamy Bitcoina, który się buja. Około tych okolic 65 tysięcy, no i Ethereum nie może przebić tych 2000. Generalnie rynek w większości idzie bokiem, a teraz sprawdźmy te aktywności. Fear and Greed Index mamy w tym momencie 42 punkty. I tutaj mamy Dow Protocol. Niby finansowanie tutaj jest 10 baniek i to jest protokół, to chyba było na SUI, z tego co patrzyłem, coś takiego. Zbiera się tu punkty i można tutaj blokować stablecoiny na bardzo ciekawy procent. Tutaj wejdźmy sobie w te voltsy i tutaj jest 10%, a tutaj jest 19%. No ja raczej tego farmił nie będę, zablokowane jest tutaj 3 miliony, ale generalnie to bym to odpuścił. Na SUI, ale EVM-y też tutaj działają. Chyba SUI i Base tutaj jest dokładnie. Kolejną kampanię punktową mamy tutaj N1 Chain, czyli wcześniejszy Layer N, finansowanie 7 milionów. Również kampania punktowa. To jest jakiś perp po prostu z tego co tu widzę i on działa na Solanie i na Ethereum. Sporo tych perpów się teraz narobiło, ale no nie wiem czy ten akurat się opłaca farmić. Widziałem, że tam jest kilka innych na szczycie listy, ale to tutaj nie będę się wypowiadał, bo nie jestem ekspertem od perpów. Za to mamy największy audyt finansowy od Tethera. No i tutaj panowie sprawdzili, konkretnie to była firma, zaraz wam powiem, firma nazywa się KPMG, no i z tego co oni tu sprawdzili, i to nie to, że sprawdzali tylko raporty rezerw, tylko oficjalnie przyszli, policzyli wszystkie sztabki złota, które tam Tether posiada, no i wyszło im, że nawet posiadają więcej aktywów, mają więcej aktywów o około 6 miliardów dolarów. Dokładnie to 6,8, tylko że to jest na datę 2025 grudnia. Ale Tether ostatnio radzi sobie dość dobrze, także przynajmniej ten fat na Tethera na jakiś czas możemy odsunąć. Teraz tutaj mamy informację od Harmony i to jest trochę śmieszne, bo oni już w ogóle zostali zhakowani jakoś w 2022 roku, gdzie im skradli też około 100 milionów dolarów. Gdzie później Zak opowiadał, że pomagał im w tym śledztwie, a na koniec mu tylko podziękowali i nie dostał żadnej zapłaty, mimo tego, że udało im się tam coś odzyskać. To teraz również ktoś wymintował sobie po prostu 4 miliardy tokenów One, czyli dodali jakieś 26-27% do podaży całkowitego tokena. Dodrukowali sobie po prostu i wysłali je na giełdy w celu sprzedaży. Teraz tutaj współpracują z giełdami, by zatrzymać i zamrozić te środki. No ale już jedną nauczkę dostali i widać, że się jednak nie nauczyli. No i teraz portfele sprzętowe. Proszę Państwa, ostatnio mieliśmy dość sporą dramę z Cold Cardem, gdzie można było sobie wygenerować randomowe seedy, jednak okazało się, że te seedy nie do końca są takie randomowe i ludzie zaczęli tracić pieniądze. A tutaj z kolei Trezor znowu. Wypłynęły dane konkretnie użytkowników z USA, z UK, z Szwecji, z Kolumbii, z Brazylii, z Włoch i z Portugalii. Prawie 13 tysięcy różnych użytkowników. Ponad 11 tysięcy pełne informacje z numerami telefonów, z adresami, e-mailami i tak dalej i niecałe 2000
częściowe takie dane, czyli imię, nazwisko i e-mail. No nie są to zbyt dobre informacje. Nie chciałbym, żeby hakerzy wiedzieli, że zamawiałem skądś jakiś portfel sprzętowy. A co pamiętamy, to już stało się w przypadku Ledgera, gdzie jakoś w 2020 również mieli wyciek danych i ostatnio w zeszłym roku hakerzy dostali update, więc mają teraz po prostu czystą listę, ponieważ jeśli kupowałeś kolejny portfel po 5 latach, to znaczy, że po tych 5 latach jeszcze siedzisz w krypto i pewnie masz trochę więcej środków niż miałeś wcześniej, więc może warto by było Cię odwiedzić. Ale niestety to nie jest jedyny wyciek danych, ponieważ SafePal również miał taki problem. Tutaj niestety mamy trochę większą bazę użytkowników, ze względu na to, że jest to prawie 40 000. I tutaj są to osoby, które kupowały od marca 2 2025 do 11 kwietnia 2026. No ten SafePal raczej nie jest już taki safe, teraz już pozostał tylko PAL. Ale generalnie portfele nie mają zbyt dobre, ta SK bardzo chiński, trzeszczący plastik, niewygodny w użytkowaniu, słaba kamera do skanowania QR kodów. I no mi nie przypadł ten portfel akurat do gustu. I tutaj kolejna sprawa, jeśli chodzi o hardware wallety, czyli Bitbox. Nie mamy tutaj akurat na szczęście wycieku danych, jednak po kilku audytach stwierdzili, że trzeba zrobić update. Ze względu, że trzeba tam zrobić jakiś fix na kilka security issues. No i jeśli używacie tego portfela, to może warto by było zrobić swap na świeże seedy. Nigdy nie wiadomo, co tam mogło się wydarzyć, ale można było wywnioskować to, że właśnie po ColdCardzie wiele portfeli zacznie robić update'y właśnie swojego software'u. A teraz mamy tutaj Keystona, który wychodzi lekko przed szereg i w USA akurat ma taką opcję jak Private Pickup, więc jeśli zamawiacie z FedExem, po prostu dajecie mu lokalizację, skąd będziecie odbierać i tam musicie się pojawić, zgaduję, gdy kurier się pojawi. U nas też jest to możliwe, ponieważ możecie zamawiać sobie po prostu do paczkomatu, wtedy nikt nie będzie znać waszego adresu. Dodatkowo możecie założyć specjalny e-mail tylko właśnie pod jakieś zakupy online. No i w ten sposób można dużo łatwiej zachować swoją prywatność. Lecimy dalej. Na pewno wiecie, jak mocną narracją ostatnio w krypto jest RWA, czyli Real World Assets. Generalnie ta narracja to nie jest nic nowego, ponieważ już mieliśmy RWA na przykład na Lunie, gdzie był Mirror Protocol, gdzie można było sobie handlować stokami. Więc od 2023 roku, gdzie TVL był na poziomie 12 milionów, Luna upadła trochę wcześniej. Z tego co pamiętam, to na Mirror Protocol już było około 500 milionów, ale od tego 2023, gdzie TVL spadł na 12 milionów, to do dzisiaj mamy wzrost prawie 300 razy do 4 miliardów, proszę Państwa. Tutaj mamy akurat Stara z OKX, który zauważa, że właśnie stokenizowane akcje stają się natywną częścią ekonomii on-chain. No i oni Xtox również odpalili na X-Layer, czyli na łańcuchu OKX-a. Ale Xtox jest dostępny nie tylko na OKX, ale jest również na Krakenie na przykład, na Bybit, także stokenizowane akcje stają się naprawdę powszechne. Ja akurat traduję stokenizowanymi akcjami na Solanie, dodaję tam sobie płynność. No i właśnie możemy sobie odebrać dzisiejsze punkty, ponieważ Xtox rozdaje tu punkty za logowanie. Znaczy to nie są punkty za logowanie, punkty dostajemy tak czy siak. Tutaj możemy wylosować sobie bonus, ale ja akurat dzisiaj takiego nie dostałem. Jednak mam już 316 000 punktów. Po prostu farmię sobie tutaj płynność na różnych akcjach na rajdu. Lecimy dalej. A no właśnie, wracając do tego OKX-a, to dalej jest dostępny cashback w postaci 8% od waszych depozytów. Tam jest maksymalnie teraz 50 milionów i podobnie tak jak wcześniej to jest wypłacane co 2 tygodnie po prostu, więc dostajecie taką wypłatę, którą możecie poświęcić sobie na zakupy, a dodatkowo jest tu cashback w postaci 2%. Dodatkowo oddają oni 50%, jeśli wykupicie przez kartę OKX takie subskrypcje jak na przykład ChatGPT, czy Netflix, czy Cloud. OKX po prostu zagarnia europejski rynek, bo no, wrzucili bardzo mocną promocję, nie da się tego
ukryć. I teraz mamy tutaj coś, co tygryski lubią najbardziej. Dawno nie było żadnego airdropu. Mamy airdrop od Align Layer. Ja dostałem tutaj 14 000 i widziałem, że jest w ogóle jakiś update. Bo wcześniej był tylko checker i tutaj mamy 8% supply. Aha, na początek 44 na TGE, 44% airdropa odblokuje się na TGE i to jest 3,8 total supply. Więc jeśli ktoś ma mniej niż 10 000 tokenów, to odblokuje się od razu 100% na TGE, a jeśli ktoś ma więcej, to te 10 000 odblokuje się od razu, a reszta leci na vesting na 12 miesięcy. I tutaj jest jeszcze możliwe, że będzie jakiś kolejny airdrop. Ale póki co to jest tylko ten checker. Widzę, że ma być tu wylistowany na Coinbase, ale żadnego claimu jeszcze nie ma. Więc na razie niestety cierpliwie czekamy. Nie wiem, czy znacie DeFi Saver. Mają oni tutaj ciekawe narzędzia i ostatnio pojawiło się coś nowego, co chciałbym Wam pokazać. Mamy tutaj coś takiego jak Token Saver i jeśli wkleicie tutaj Wasz adres, to jeśli macie jakieś tokeny, o których moglibyście zapomnieć gdzieś, jeśli używacie na przykład portfela Rabi, to wątpię, żeby to miało miejsce, bo tutaj naprawdę jest wszystko widoczne i macie później wylistowane wszystkie DeFi, których używacie, NFT-ki i tak dalej, także nic tutaj się na tym portfelu nie powinno zapodziać. Ale jak używacie tego rudego wiadomo kogo, no to jest tam trochę lipa, nie? Więc tutaj możecie sobie przeszukać, czy macie gdzieś jakieś zapomniane tokeny, jakąś alokację, czy coś takiego. Token Saver, wszystkie linki tradycyjnie w opisie. Teraz szybka reklama. Partnerem kanału jest zen.com, czyli polski fintech. Super szybki, super tani, multiwalutowy. Macie wypłaty i wpłaty z giełd krypto praktycznie instant. Kartę płatniczą fizyczną, wirtualną. Naprawdę super sprawa. Jeśli chciałbyś stestować 90 dni konta Pro, wpisujesz Michu Zen przy rejestracji. Na później to już zależy od Ciebie, czy będziesz chciał kontynuować, czy nie. Jeśli nie, to anulujesz i możesz korzystać z Zen darmowej opcji. Tutaj mamy informację od Look On Chain na temat Riot Platforms. Riot Platforms to jest pool wydobywczy, to są górnicy po prostu, firma górnicza, która w ostatnich latach nie radziła sobie zbyt dobrze. Wiem, bo mam akcje tej firmy. W porównaniu do konkurencji to naprawdę radzą sobie bardzo słabo i właśnie w pierwszej połowie 2026 roku sprzedali prawie 10 000 bitcoinów po średniej cenie $75 000, więc mocno próbują nam tutaj zepchać cenę, chociaż właściwie to nie chcą pewnie manipulować ceną, tylko po prostu potrzebują pieniędzy. Mamy tutaj w tym tygodniu dość spore unlocki. ZRO właśnie, o którym wspominałem, odblokowuje tutaj prawie 5% swoich tokenów cyrkulacji. Konkretnie wydarzy to się jutro, dlatego możliwe jest, że ta cena tak rośnie teraz, a później będzie delikatnie spadać po unlocku. Mamy tutaj również Kaito, mamy Swoon, mamy MBG i mamy Solve. No ale chyba najbardziej to ZRO jest tutaj interesujące. I teraz mamy tutaj Maya Protocol, który zajmował się płynnością, cross-chain swapami i zajomali im tu 20 bitcoinów i jakieś inne krypto w postaci 1,7 miliona. Nie wiem, nigdy o nich tutaj nie słyszałem. Mieli oni jakiś token kakao, ale pierwszy raz słyszę, co to jest za cross-chain bridge. Później mamy tutaj token M, czyli Meme-Core, gdzie również zostało wymintowane prawie po 500 milionów tokenów na dwóch adresach, które później zrzuciły to wszystko na jeden adres. Wartość tego to prawie $1 milion. Ktoś sobie po prostu dodrukował jakąś część supply i później akurat większość wysłał to na różne giełdy, także bardzo możliwe, że zostanie zablokowany. No i teraz tutaj trochę śmieszna sprawa, jeśli chodzi o Justina Sana i jego giełdę HTX, która dostała sankcje na EU i
Wielką Brytanię. Sankcje zostały nałożone w maju tego roku. I teraz mamy tutaj jaja, ponieważ Coinbase i Binance zaanonsował, że będą blokować konta, które są powiązane z HTX-em. Więc co zrobił Justin Sun? Justin Sun zaczął wysyłać po, tak jak tutaj widać, 5, po 3, po 8, po $10 na te adresy, które były powiązane wcześniej z HTX-em. Mimo to, że to były adresy Coinbase'a albo Binance'a, to znaczy prywatnych użytkowników. Więc teraz ci użytkownicy prawdopodobnie będą mieć zablokowane konta i będą się musieli tłumaczyć. Zaczął naprawdę to wysyłać na tysiące adresów. Widziałem również, że ostatnio Charles Hoskinson od Cardano również bardzo mocno bratał się z Justinem Sunem. Podobno bardzo się lubią i wcześniej sobie pomagali. No ale Justin Sun to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, naszej Justysi Słoneczko. Gościu, który za 200 baniek kupił banana i go po prostu zjadł. 200 czy 20, już nie pamiętam, ale naprawdę szalone, chore pieniądze. Tak czy siak, Justin chyba nie jest lubiany w świecie krypto, ale robi co może, no. Dobra, tyle to by było na dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie, zostawcie jakiś fajny komentarz pod tym filmem, bo ostatnio z tym jest bardzo słabo. Jeśli oglądasz na telefonie, zostaw łapkę w górę i możesz dodatkowo jeszcze podbić to wideo. Dzisiaj bardzo gorąco i duszno, także mam nadzieję, że również odpoczywasz. Chociaż jest w sumie środek tygodnia, ale to przynajmniej się nie przemęczaj, nawadniaj się, wszystkiego dobrego, łapka w górę, siemanko, pozdrówki, jo!